Witam Was serdecznie w 31. odcinku podcastu Odgłosy Sztuki, który nagrywamy w formie wideo dzięki uprzejmości Pracowni Filmu Animowanego Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Moim gościem dzisiaj jest Tomasz Górnicki, rzeźbiarz, absolwent Wydziału Rzeźby Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W swojej twórczości Tomasz porusza się między figuracją a abstrakcją, koncentrując się na doświadczeniach egzystencjalności, cielesności, traumie i emocjonalnych stanach granicznych. Tomek był jednym z pierwszych artystów w Europie, którzy umieszczali nielegalne rzeźby w przestrzeni miejskiej, rozwijając działania balansujące między interwencją artystyczną a street artem. W swojej praktyce łączy klasyczny język rzeźbiarski z bardzo współczesnym językiem emocji i doświadczenia. Dzisiaj porozmawiamy o jego drodze artystycznej. Od pierwszych działań w przestrzeni publicznej, przez relacje rzeźby z architekturą i fotografią, po tematy cielesności, przemijania i traumy. Tomku, dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie do rozmowy. Dziękuję za zaproszenie. Opowiedz mi o początkach. Skąd się w ogóle wzięła rzeźba i kiedy przyszło Ci do głowy, że może to być Twoją drogą zawodową? To kilka pytań. Kiedy się zaczęło? Nawet nie pamiętam, bo to w sumie chyba każde dziecko lepi w plastelinie i ja po prostu nie przestałem. To u mnie trwało cały czas. I dlaczego na przykład nie poszło to w kierunku malarstwa, grafiki czy innych działań plastycznych? Po pierwsze, średnio znam się na kolorze, naprawdę. A po drugie, zawsze jak coś rysowałem albo malowałem, to brakowało mi tego przesunięcia ruchu, żeby zobaczyć coś z innego kąta. I w ten sposób się pojawiła ten trzeci wymiar, dążenie, szukanie tego trzeciego wymiaru. I rzeczywiście zacząłem to rozwijać. Liceum Plastyczne Cervantesa w Warszawie, potem właśnie Wydział Rzeźby u profesora Pastwy. A jeśli chodzi o właśnie te pracownie profesora Pastwy i w ogóle studia na SP, co dla Ciebie było najważniejsze w trakcie tych studiów? Co chciałeś z nich wynieść? Chyba warsztatowość. Myśmy mieli wtedy takie fajne podejście, bo na akademii, że wszyscy musieli przeskoczyć wszystkie pracownie, czyli drewno, fotografia, w ciemni też nawet musieliśmy pracować, architektura, rysunek. Nie można było się jakby prześliznąć, nie spróbować różnych technik i udało mi się to zrobić. I potem rzeczywiście zobaczyłem, w których najlepiej się czuję i to potem rozwijałem. To był na przykład właśnie kamień i glina. To są takie dwie moje ulubione materie, w których lubię pracować. Czyli tak de facto gdzieś tam mogłeś przetestować wszystkie powiedzmy sobie media w sztuce i tak powiedzieć sobie, w czym czujesz się najlepszy, tak? Tak, to też jest coś takiego, studenci często tego nie doceniają, ja wtedy też tego nie czułem, no bo to jest tak komfortowa sytuacja studia na SP, no bo mamy nagle dostęp pracowni i materiałów w zasadzie przez cały dzień, więc można tam siedzieć od rana do wieczora i męczyć różne materiały i tematy. Potem w realnym życiu nagle się okazuje, że to nie jest już takie proste, choćby trzeba tą pracownię wynająć, czy cokolwiek, znaleźć dla siebie jakąś przestrzeń. Więc starałem się już rzeczywiście wycisnąć wszystkie te możliwe godziny za ASP, żeby jak najwięcej się nauczyć. Może nie tyle, żeby jakoś spędzać tam strasznie dużo czasu towarzysko, co też oczywiście było przyjemne, ale właśnie rzeczywiście dużo wycisnąć z technologii. A sama pracownia profesora Pastwy? Bardzo dobra pracownia, zresztą do dzisiaj z profesorem Pastwą się przyjaźnię. W ogóle moja pierwsza wystawa po studiach to była razem z profesorem. To jest pracownia, za moich czasów były 4 pracownie i to była pracownia taka dosyć charakterystyczna, bo bardzo pod kątem figuracji, dużo zajmowaliśmy się tam człowiekiem, ale też był ciekawy wątek, który lubię, zawsze była w tej pracowni animalistyka. To ją wyróżniało troszeczkę z innych pracowni, więc co roku było podejście też szerzej do anatomii, nie tylko człowiek, ale też zwierzę, a do tego jeszcze to była pracownia, w której sobie cenię to, że jak się tam wchodziło, to nie było czuć takiego piętna i ducha profesora. Rzeczywiście każdy ze studentów robił po swojemu, a nie wszyscy tak samo.
co nie jest wcale takie oczywiste Nie na jest, SP. czyli bez tej próby naśladownictwa? Absolutnie tak. Wydaje mi się, że profesor Passa tutaj jest super dydaktykiem, bo tak, każdy miał dokładnie swoje ścieżki, jeszcze można było szukać w różnych materiałach i nie było czegoś takiego, że jak się... można było rozpoznać, że jest to zwierzę. Jak się wchodziło i jest zwierzę, to rzeczywiście to jest pastwa, ale jeżeli chodzi o język plastyczny, każdy miał swój. Ale jeśli chodzi o samo podejście do rzeźby jako medium, to w trakcie studiów one było takie bardzo klasyczne, warsztatowe. Bardzo warsztatowe i jednak skupione na obiekcie, prawda? Zresztą to jest zabawne, bo przez ścianę ja dyplom z uprzejmości profesora robiłem u profesora Kowalskiego w jego sali, ale moim promotorem był profesor Pastwa. I profesor Kowalski wtedy jeszcze prowadził pracownię na Wydziale Rzeźby, ale która potem się zmieniła w Sztukę Nowych Mediów. I co jest ciekawe, nawet po latach ta Sztuka Nowych Mediów, czyli kręcili wideo i to jest Altamer Kozyra-Żmijewski, to nawet im po latach zarzucali zbyt duże klasyczne podejście do obiektu, że nie myślą fabułą czy czymś, tylko jednak skupiają się na obiekcie. Więc rzeczywiście, co jest ciekawe, na całym naszym wydziale, niezależnie od pracowni, myśmy się bardziej skupiali na obiekcie, a tym obiektem z reguły była postać. Więc to jest człowiek i to też jest ciekawe, że z jednej strony ten człowiek potraktowany czysto technicznie, klasycznie, tak jak mówisz, czyli właśnie uczyliśmy się wszystkich napięć, mięśni, to też bardzo dużo na rysunku był pani profesor Glaser, ale wydaje mi się, że to u Pastwy było właśnie takie wyraźne, też takie dosyć emocjonalne podejście do modela, żeby tylko nie wyrzeźbić osobę tak, jak ją widać, tylko jeszcze zawrzeć w tym jakieś napięcie i emocje spoza tej sfery czysto materialnej. No dobrze, to tyle o Akademii. Ja we wstępie też powiedziałam o tych działaniach z rzeźbą w przestrzeni publicznej, które no tak określamy, że mają czy miały nielegalny charakter. To mnie bardzo ciekawi z tego względu, że często jak mówimy o tego typu działaniach, myślimy właśnie o graffiti, myślimy o street arcie, a tu się pojawia rzeźba. Skąd w ogóle taka potrzeba? Właśnie. Ja nie byłem związany z polskim środowiskiem urban artu, street artu, które musimy przyznać jest jedno z lepszych wtedy było na świecie, wiodące. To mieliśmy naprawdę, do dzisiaj mamy super zawodników, którzy są rozpoznawalni na całym świecie. Ja się nie wywodzę z tego środowiska, więc nie miałem związku z graffiti, nie malowałem farbami, nie robiłem murali, nie tagowałem, czyli cała ta droga klasyczna wszystkich moich kolegów, którzy po prostu od takiej przestrzenno-osiedlowej ścieżki jakoś doprowadziła ich do galerii, to mnie całkiem ominęła, ale ja miałem za to inną potrzebę i tutaj się spotkaliśmy właśnie z całym środowiskiem, mianowicie zobaczenie swojego obiektu w jakimś kontekście przestrzeni. To też jest chyba charakterystyczne dla rzeźby, że rzeźba jest budowana przez światło i przestrzeń. I to są też dwie wartości, które budują architekturę. I rzeźba w zasadzie nigdy, tylko w renderze jest zawieszona w jakiejś białej próżni. Ona zawsze oddziałuje z przestrzenią. Jest światło, są kąty, proporcje, gdzieś pada światło, gdzieś powstaje cień, jest proporcja sufitu, jakiegoś tła. Więc zacząłem, jak już jakoś badałem ten obiekt, czyli po prostu rzeźbiłem z reguły postaci, to potem chciałem je zobaczyć i też zbadać otoczenie, jak one współgrają z otoczeniem. I zawsze bardzo mnie interesowały też te przestrzenie takie opuszczone, zniszczone, zapomniane, miejskie. Trochę dlatego, że miałem też wtedy takie poszukiwania trochę jungowskie cienia, czyli idea właśnie cienia i tej wewnętrznego mroku, który można schować gdzieś głęboko i się do niego nie przyznawać, albo z kolei się z nim jakoś pogodzić i wtedy się rozwijać. I szczerze mówiąc, taka tkanka miejska bardzo mi w tym pomagała, bo traktując miasto jak tkankę ludzką, to te wszystkie takie miejsca właśnie, skłoty pod mostem, jakieś opuszczone budynki, to są troszeczkę jak te takie wyparte przez nas ciemne strony osobowości, w które nie chcemy wchodzić. Ja właśnie tam chciałem wejść.
No tutaj mamy kilka kontrastów. No po pierwsze, twoje prace są niezwykle dopracowane zazwyczaj, czyli wchodzimy do czegoś opuszczonego, niefunkcjonującego i nagle stykamy się z takim obiektem, który jest dopracowany. Oczywiście moje pierwsze pytanie w związku z tym, nie bałeś się, że ktoś tę pracę zniszczy? Bałem się i zawsze miałem nadzieję, wtedy jeszcze byłem młody i naiwny, zawsze miałem nadzieję, że w którymś momencie zrobię coś takiego, że to przetrwa w jakiś sposób. Czyli ja daję coś miastu, więc miasto odwdzięcza mi się w ten sposób, że to zostaje wchłonięte przez tkankę i niezniszczone. Ale, i to jest ciekawe, bo to też można powiedzieć był proces, który musiałem zrozumieć, a propos tej ciemnej strony ludzkiej natury, miałem 22 takie interwencje i wszystkie zostały zniszczone albo ukradzione. I doszedłem do wniosku, że trochę takiego nihilistycznego, że jednak wszystko jest bardzo tymczasowe i wszystko się rozpadnie. Z tą sztuką włącznie, czyli cały taki koncept exegi monumentum i starania się być nieśmiertelnym, to jest jakaś taka mrzonka trochę i nadzieja tak naprawdę, a rzeczywistość nadzieja jest artystów, tak? Tak, nadzieja artystów, a rzeczywistość jest taka, że wszystko się rozsypie koniec końców w pył i no jest to trochę pesymistyczne, ale też dosyć uwalniające i to w tej działaniu w przestrzeni miejskiej też jest bardzo uwalniające, bo w momencie jak właśnie obiekt, nad którym pracowałem przez dłuższy czas, montowałem w jakimś miejscu, robię krok do tyłu, jakby ten obiekt już nie jest mój. Ja wtedy jestem już tylko widzem, czyli jakby nie będę tam siedział z kijem i odganiał wszystkich ludzi, którzy będą chcieli mu coś zrobić, tylko właśnie odwrotnie. Jakby to ja znowu zmieniam perspektywę, jestem już w perspektywie tłumu, a obiekt zaczyna żyć własnym życiem. Więc tylko z ciekawości patrzę, czy wytrzyma tydzień, 2, miesiąc, czy pół roku, czy rok. I to było dosyć ciekawe. I to jest jeszcze ciekawe, że większość tych prac nie spotkała się z tym, że ktoś po prostu, nie wiem, zerwał ją i wyrzucił w krzaki. Z reguły one były niszczone i to w taki dosyć brutalny sposób, czyli ktoś musiał włożyć energię, żeby coś fizycznie rozbić, a to były rzeczy z twardych materiałów. Co też jest ciekawe. Wytrzymałych właśnie, miały być wytrzymałe, a mimo to nie dały rady, więc to też jest ciekawe, że prace często o przemocy i traumie spotykały się z przemocą. Więc wydaje mi się, że one, i też na zasadzie tej kontrastu chyba, tego kontrastu, o którym powiedziałaś, że one momentami na przykład pasowały bardzo plastycznie, no bo rzeczywiście światło, tło, to się robiło często takie wręcz kościelna kompozycja, ale tak jakoś były gryzące i tak były obce albo obnażające jakieś negatywne emocje, że osoby, które były striggerowane właśnie tym obiektem, po prostu nie wytrzymywały, musiały to zniszczyć. Czasami to były takie bardzo nieoczywiste lokalizacje. Mam na myśli chociażby tego chłopca, który stał nad przepaścią. Chciałabym powiedzieć o tym, żeby ukazać, jak duży wysiłek trzeba było włożyć w to, bo ty powiedziałeś, że to pokazało ci pewien tryb przemijania. Natomiast to przemijanie no jednak nie było pewnym procesem, tylko było pewnym świadomym działaniem innego człowieka, innych ludzi, którzy dążyli do zniszczenia twoich prac z jakiegoś powodu, no właśnie, tak jak mówiłeś, one im przeszkadzały, triggerowały, wywoływały niepokój. I to jest dla mnie niesamowite, że nie dość, że coś oni odnajdywali, to jednak wracali do tych miejsc, żeby to niszczyć. Jakbyś opowiedział o tym właśnie kamieniołomie Liban, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy wątek. Jak obserwowałeś to niszczenie tego obiektu? Właśnie, to jest w ogóle ciekawa jest droga tego obiektu, bo najpierw po prostu obiekt, czyli rzeźba. Potem moje myślenie poszło w kierunku rzeźba w kontekście przestrzeni, czyli tak naprawdę w instalację już wchodzimy. A potem nagle dochodzi o osoby trzecie albo moje działanie, czyli zniszczenie i wtedy nagle się okazuje, że jest to performatywna sztuka, tylko nawet widz nie wie, że jest fragmentem tego performance'u. I co jest ciekawe, bo potem zacząłem to też dokładnie tą ideę, czyli ingerencję odbiorcy zacząłem wykorzystywać po prostu w projektowaniu wystaw w galeriach, bo to jest jeszcze inny wątek. A właśnie w Kamieniołomie to było ciekawe. No właśnie zaczęło się od niesamowitej scenerii i historii, no bo wiemy, że to jest obóz pracy.
na rusztowaniach tej już takiego niedziałającego oczywiście silosu umieściłem 2 dzieci. Jedna była bardziej schowana, a drugi, ten chłopiec, o którym mówisz, on był w takiej mocnej ekspozycji, ale ja go właśnie montowałem na uprzężach, bo tam było dosyć niebezpiecznie, czyli nie dało się podejść do niego. I rzeczywiście w związku z tym, że się nie dało podejść do niego, czyli nie mógł ktoś po prostu przyjść i go, nie wiem, obić kijem czy coś, to ktoś z odległości kilku metrów, albo grupa ludzi, nie wiem, nie mam pojęcia, sukcesywnie przez ponad miesiąc pewnie rzucał rzeczami w tego chłopca, a to był wizerunek 3-letniego chłopca, więc ktoś musiał rzucać butelkami albo nie wiem, kamieniami w tą rzeźbę i po kolei go kruszyła. I mam ten proces, bo właśnie jest od pierwszej wyrwy na głowie, jak ktoś trafił, do tego, że zostają tylko 2 stopy, które stoją na tym rusztowaniu. I to trwało miesiąc. I wtedy też właśnie doszło to performatywne działanie, że chyba to jest ten moment, gdzie najbardziej się pogodziłem z tym, że mój odbiorca jest tak naprawdę elementem też aktywnym każdej ekspozycji. Czyli to nie jest takie rzeźbienie jak pisanie do szuflady, tylko to funkcjonuje tylko w relacji z odbiorcą, ale to też przychodzi z dobrodziejstwem inwentarza, czyli muszę się godzić z tym, że nawet jak robię wystawy, zdarzają się czasem łzy, komuś się nie podoba, jest hejt, niektóre osoby są zachwycone, ktoś chce to kupić, czyli pełna gama, wachlarz emocji i to chyba jest dla mnie wystarczająca nagroda w zamian za to, że te prace potencjalnie mogą zostać zniszczone albo je stracę. Wspomniałeś o dokumentacji tych rzeźb w przestrzeni publicznej. To jest właśnie ta relacja między rzeźbą, architekturą, a fotografią, o której też wspomniałam na początku. Co daje Ci ta dokumentacja? Czy dawała? Bo już tych prac w przestrzeni publicznej nie robisz. Jaki dodatkowy aspekt tutaj się pojawiał? No właśnie. W ogóle też potrzebne mi było takie zrozumienie też po co ja to robię i no właśnie, po co ja to robię? Czy ja chcę po prostu mieć obiekt, który sobie schowam w salonie i będę go trzymał jak mój najcenniejszy skarb, bo to moja ulubiona rzeźba? Czy chcę wyjść w przestrzeń i wtedy zobaczyć swoją pracę w kontekście przestrzeni, co jest dla mnie bardzo atrakcyjne? Czy właśnie to działanie performatywne, kiedy odbiorcy albo sami ja jakoś ingerujemy w rzeźbę? I wtedy zobaczyłem, że tak naprawdę to, jak my obcujemy ze sztuką, to wydaje mi się w 90% to jest tak naprawdę taki mały ekran. Czyli my w większości działamy albo album w tym wydaniu premium. Więc my w ogóle działamy na dokumentacji. Rzadko się doświadcza sztuki na żywo. Jest to też trudne, trzeba latać, nie wszystkie prace są zachowane, więc zobaczyłem, że tak naprawdę przekaz dla potomności i też dla mnie rodzaj utrwalenia to jest tak naprawdę dokumentacja. Dlatego zacząłem współpracować z super fotografem Norbert Piwowarczyk. Zacząłem też ostatnio pracować z świetnymi filmowcami. Alek Kropidłowski mi zrobił film do Muzeum Śląskiego, gdzie zobaczyłem, że ta rzeźba, przestrzeń i działanie to jest jakieś pełne wydarzenie, które oddzielnie ma mniejszą moc niż całość, a całość tego wydarzenia to jest właśnie rodzaj, na przykład film, dokumentacja, fotografia, wystawa, bo to też jest kontekst całej sytuacji. Więc kolejny raz zrobiłem jeszcze mały kroczek do tyłu, że sam obiekt nie jest już najbardziej istotny, za to ważne jest już to, jak go potem przekażemy i co z nim zrobimy później. Jeszcze nawet jest ciekawe, to mi otworzyło coś, bo ja miałem też na przykład taki projekt, to było w momencie, jak sztuka badała, eksplorowała tą przestrzeń NFT. To było bardzo ciekawe. No, to się zaczęło już kilka lat temu. Tak, to było kilka temu. To było, bo teraz już całkiem upadło, ale był taki moment, że ludzie, że nowe media w tym kierunku poszły. I co jest ciekawe, co dla mnie było właśnie tam atrakcyjne w tym całym koncepcie NFT. A propos tego, co powiedziałem wcześniej, że wszystko przeminie i się rozsypie w pył, prawda? Czyli jest bardzo tymczasowe. To teoretycznie tego typu zapis cyfrowy, zapisany w blockchainie, przy pomyślnych wiatrach może być
dużo bardziej wieczny, więc nagle powstaje pytanie, czy rzeźba z brązu, którą można przetopić, jest bardziej trwała niż zapis cyfrowy, który, uwaga, na przykład można w postaci sygnału czy światła wysłać w kosmos i wtedy będzie podróżował w eterze w nieskończoność, bo taka jest technologia, można tak zrobić. Więc to jest właśnie ciekawostka, zacząłem sobie myśleć o tym przemijaniu, o utrwalaniu, o zapisie pamięci i się okazuje, że też cyfrowa sztuka może być ciekawym rozwiązaniem na tę eksplorację. Nie wartościuję, nie mówię, co jest dla mnie fajnie. No, ja lubię rzeźbić, ale nie mówię, co jest mocniejsze w przekazie, jak działa, ale ten przekaz cyfrowy też ma swoją bardzo dużą moc i swoją wartość. I wtedy zrobiłem taką kolekcję. Najpierw zrobiłem jedną rzeźbę, żeby w ogóle zobaczyć, jak ta technologia działa, a potem zrobiłem ciekawą rzecz. Mianowicie właśnie z ekipą filmową i z taką ekipą techniczną od skanowania zamknąłem się w pracowni i rano zacząłem rzeźbić rzeźbę. To był autoportret. Na raz. Jakby tego dnia miałem zacząć i tego dnia miałem skończyć. Więc zacząłem ją rzeźbić. Całość była dokumentowana właśnie. Zrobiony timelapse, czyli mamy film, jak po prostu rzeźba narasta, bo się powiększa z gliny. I po drodze nagle ta rzeźba powstaje, jest skończona, to było mniej więcej w 2/3 dnia, a potem ja zaczynam ją suszyć palnikiem, ona jest z gliny i ona zaczyna się najpierw pękać, a potem rozsypywać. Czyli jednego dnia rzeźba z niczego, z pyłu powstała i w pył się obróciła. I po drodze zostały zrobione 3 skany, bo z rzeźby został dosłownie kopczyk suchej gliny, bo tym jest zawsze rzeźba, jak zaczynam. To jest po prostu ziemia, to jest pył wzięty z ziemi, który po dodaniu wody zmienia się w glinę. Więc powstała forma zniknęła, ale zapis cyfrowy został. I to było dla mnie niesamowite właśnie w tej eksploracji przemijania, że no, już dosłownie pokazałem to, że rzeźby nie ma, obiekt nie istnieje, a NFT mogę ci pokazać nawet na telefonie teraz, bo wciąż jest. No a powiedz mi, a co sprawiło, że ta formuła ingerencji w przestrzeni publicznej się dla ciebie wyczerpała? W którym to było momencie? Ale chyba 2 wątki. Jeden to ja się chyba jednak nudzę każdą formułą i materiałem. I rzeczywiście to jest tak, że jak robię jakiś wątek, to męczę go 2-3 lata, czy to jest na przykład seria głów, które zrobiłem kilkadziesiąt i to mi zajęło 2 lata. Potem się zająłem figuracją, potem była właśnie ten okres z działaniami w przestrzeni miejskiej, potem miałem tak, i to się pokrywa właśnie z tym wątkiem NFT, że w przeciągu roku, 2 bardzo dużo prac zniszczyłem. Paliłem, kruszyłem, rozsypywałem, odledowałem na nowo, robiłem NFT skany, czyli właśnie miałem tą potrzebę tego zniszczenia i destrukcji i zobaczenia, co z tej destrukcji wynika, bo to jest dosyć ciekawe. I podobnie z wątkiem urban art, w sensie zobaczyłem, tu umieściłem pracę, tam umieściłem pracę, pojechałem gdzieś z super ekipą, z kolegami na taki trip po Europie i byliśmy w Belgii, w Niemczech, we Francji, też umieszczaliśmy w różnych miejscach, wszystko nielegalnie, robiliśmy sobie zdjęcia, nakręciliśmy filmy. Zaproszono mnie na taki festiwal urban artu do Kolumbii, do dżungli, gdzie jest opuszczona fabryka, w której co 2 lata 10 osób ze świata street artu jest zapraszane i może eksplorować tą przestrzeń. No i wydaje mi się, że nasyciłem się po prostu tym wątkiem, ale też zobaczyłem, że te wartości, które najbardziej lubię, czyli właśnie kontekst, czyli przestrzeń, architektura, czyli też performatywne działanie, ta adrenalina związana z jakimś bieganiem, czegoś montowaniem, mogę znaleźć gdzie indziej, czyli mogę sobie zaaranżować taką rzecz, mogę wynająć przestrzeń, co mi się zdarzyło, na przykład fabrykę opuszczoną w Pionkach, gdzie zawiozłem 8 rzeźb, miałem ekipę pirotechników, panów od noszenia, od światła, miałem swojego fotografa. No, zajęło nam cały dzień, zrobiliśmy z tego materiał na album. Super po prostu zdjęcia, z tego byłem zachwycony. No, tak z partyzantki nie byłbym w stanie tego podciągnąć na taki poziom plastyczny, żeby właśnie tak podziałać, a tutaj byłem w stanie. I potem wszystkie te działania, czyli szukanie kontekstu, performatywne działanie, czyli ingerencja moja albo widzów,
I takie myślenie całym projektem i dokumentacją zacząłem też przelewać na projektowanie wystaw, które też w ten sposób robię, że nie, że wrzucam randomowo obiekty do randomowej przestrzeni, tylko każda przestrzeń, z którą pracuję, ona mi często zaczyna się od przestrzeni i dopiero potem pojawia się jakiś pomysł. Czyli łączę wszystkie te poszukiwania, które miałem wcześniej, staram się łączyć w projektowaniu jednej wystawy. Bardzo istotnym elementem w Twojej twórczości, tematem w Twojej twórczości jest cielesność. Skąd w ogóle zainteresowanie ciałem? Na pewno już od studiów. Chyba od studiów, ale to ja na studiach poszedłem do takiej dosyć figuratywnej pracowni, bo to już było wcześniej. Ja w ogóle jestem bardzo fizyczny, całe życie też zajmuję się sportem i jakoś nie potrafię oddzielić ducha od ciała. Dla mnie to jest jedno i to samo, więc a jeżeli mówimy o emocjach, to emocje tak samo, to nie jest tylko burza neuronów, tylko emocje tak samo wpływają na ciało, więc i teraz tak, pytanie w takiej klasycznej rzeźbie figuratywnej, jak jest obiekt, jest postać, to jeżeli nie możemy tego zanimować albo puścić dźwięku z offu, no to jak powiedzieć o emocjach tej postaci? No i tutaj właśnie pojawia się gest. To gest mówi czasem więcej niż 1000 słów, więc właśnie dlatego ta cielesność wyraża emocje i tego szukam w pracach, czyli to nie są po prostu ładne modelki, ładni modele, którzy stoją w fotogenicznych pozach, tylko jest z reguły odwrotnie. Jeżeli mam na przykład, myślę o traumie, to zastanawiam się, jaka to trauma, skąd jest ta trauma. I z reguły akurat tutaj odpowiedź jest, traumy z reguły się rodzą w dzieciństwie, dlatego nagle pojawia się wątek dziecka, prawda? Więc jeżeli pojawia się wątek dziecka, to widzę, że temat traumy chciałbym pokazać w postaci jakiejś rzeźby przedstawiającej dziecko. Jeżeli dziecko, no to mam akurat 2, więc świetnie się składa, więc pewnie mogę wyrzeźbić któregoś z synów. I wtedy też szukam gestu, więc któryś jeden albo drugi nie stoją sztywno, tylko rozmawiamy, ja na przykład ich pobudzam do jakiejś emocji, albo mówię, opowiedz, jaki miałeś koszmar ostatnio na przykład. I on opowiada, ja wtedy patrzę, jak to ciało się zachowuje, bo właśnie jakby czasem nawet widzimy osobę, możemy nie rozumieć języka, w którym mówi, ale całe ciało tak pracuje, że wiesz, jakie budzą się emocje. I to samo jest z rzeźbą i to samo chcę pokazać w rzeźbach. Wspomniałeś o synach, to na pewno jest moje kolejne pytanie, to znaczy dlaczego zdecydowałeś się na to, żeby rzeźbić bliskie Tobie osoby, synów, Twoją żonę, no i oczywiście samego siebie, no i na podstawie czego rzeźbisz? To znaczy mówiłeś o wzbudzaniu w synach tych emocji, obserwowaniu ich zachowań ciała, rzeźbisz na podstawie fotografii? To tak, z technicznego punktu widzenia to wygląda tak, że jeżeli wymyślę sobie jakiś koncept typu na przykład, nawet inny przykład, miałem taką wystawę Oppressed, o różnych rodzajach opresji kultury, no i w tym oczywiście była opresja wobec kobiet i właśnie z moją bardzo wojującą żoną o tym przegadałem, jej się spodobał ten koncept i zacząłem też z nią pracować, więc tam pojawił się idea, bo chciałem, żeby ona się z czymś walczyła i żeby się z czegoś wyrywała. No i fizycznie nagle pojawił się motyw wtedy szaty, czyli po prostu zawinąłem ją w prześcieradlu, z którego ona się wyrywała i potem ten motyw szaty i w ogóle tkaniny był u mnie bardzo popularny, w takim napięciu. I to właśnie było to, czyli był koncept, była modelka, która jest mi bliska i potem szukanie takiej ekspresji, żeby to było czytelne w wypowiedzi, ale także atrakcyjne wizualnie, gdyż jestem estetą, jestem rzeźbiarzem figuratywnym. Czyli na przykład mamy taki motyw. I teraz wracam do pytania, czemu to są bliskie osoby i czemu portretuję je przez tyle lat. I tutaj wracam do tego też wcześniej, do tematu przemijania i tego, że wszystko to obróci się w pył. No to zauważyłem, że to nawet jest takie ładne zdanie kiedyś, gdzieś się pojawiło,
że napędza mnie permanentne poczucie straty. I to jest dokładnie to. Jest taki cytat z Cormaca McCarthy'ego też, że piękno jest równoznaczne ze stratą. No i bardzo to do mnie jakoś trafiło. Zacząłem się zastanawiać, czemu to do mnie trafiło. I tak to rozumiem, że właśnie te najpiękniejsze chwile, które mamy, są dlatego tak piękne, że gdzieś tam już czai się nostalgia i poczucie straty, bo wiadomo, że to stracimy. Więc raz, że wszystko przemija, my się starzejemy, te dzieci, najpierw wyrzeźbiłem takie, a teraz mamy 1,80 m. To wszystko przemija i jeszcze co gorsza to zapominamy, więc całe takie codzienne rzeźbienie to jest forma pisania pamiętnika, tylko że w formie przestrzennej, a co dla mnie jest najpiękniejsze i co ja chcę utrwalić, to są moje wspomnienia, a one dotyczą bliskich mi osób. Więc to jest chyba odpowiedź na twoje pytanie. Sam proces powstawania twoich rzeźb jest długi. Już gdzieś o tym wspomniałeś dzisiaj w naszej rozmowie. I tak jak mówisz o tym pamiętniku i portretowaniu swoich małych dzieci, to na pewno mnie uderzyło to, że w tych początkowych etapach życia człowieka no ten człowiek, to ciało bardzo szybko się zmienia. Jak próbowałeś za tym nadążyć? Bo zakładam, że jak już kończyłeś tę rzeźbę, tak, to te dzieci były większe. Dokładnie, mam takie super zdjęcie właśnie, gdzie wyrzeźbiłem mojego syna 1:1. Tak naprawdę się postarałem, było realistycznie. I jak zrobiłem to, zdążyłem go właśnie odlać z brązu i chciałem zrobić zdjęcia i patrzę i on już jest w oryginale już 5 centymetrów wyższy. Mówię, o kurde, czyli to jest tak ulotne, że to medium moje też jest oczywiście niedoskonałe, więc gdzieś złapałem go, ale tak naprawdę złapałem go miesiąc temu, on jest teraz gdzieś indziej, co jest też piękne, no bo cały czas podkreśla tą zmienność i nawet właśnie zmienność tej formy, którą mi się wydaje, że to jest obiekt skończony, który będzie trwał wiecznie. No to po pierwsze wiemy, że nie będzie trwał wiecznie, a po drugie też przez to, że my się zmieniamy, już minęło kolejne 10 lat, to ja inaczej patrzę na tą rzeźbę mojego syna sprzed 10 lat, bo wtedy patrzyłem, jakby widziałem na przykład noworodka albo 3-latka, i doświadczałem to w czasie rzeczywistym, ale dzisiaj ta rzeźba już ma zupełnie inny wymiar, przez to, że wspomniany ma 1,80 m i idzie do liceum za chwilę, więc to jest niesamowite też, jak z biegiem czasu te modele się zmieniają i ja chcę to złapać, ale także rzeźby same się zmieniają przez nas, bo ja już inaczej to postrzegam. Już mam inne uczucia patrząc na te obiekty dzisiaj niż miałem, jakie rzeźbiłem lata temu. Jest taki bardzo ciekawy wątek a propos destrukcji, to co mówiłem, palenie, niszczenie rzeźb, NFT, skanowanie, czyli generalnie całe poszukiwanie tego, żeby coś zniszczyć, a jednocześnie zachować. To mamy właśnie z żoną taki już wieloletni projekt rzeźbiarski i to jest coś dla mnie dosyć ciekawego i to też jest wciąż dla mnie żywe. Mianowicie rzeźbię Ewę, ale w tą rzeźbę wprowadzam destrukcję, czyli na przykład jak rzeźbię w glinie, to potem pozostawiam tą rzeźbę, nawet czasem wystawiam na zewnątrz, pada deszcz, wieje wiatr, świeci słońce i rzeźba się niszczy. Ja dopiero taką rzeźbę odlewam. Czyli nagle w ten motyw osoby, która bardzo mi się podoba i mnie pociąga, ja wprowadzam właśnie ten element nostalgii, przemijania, upływu czasu. I to są dla mnie bardzo ciekawe prace, bo też działają na tym, co wychwyciła, czyli kontrast. Właśnie to jest takie słodko-gorzkie za każdym razem, że mamy to poczucie estetyki, podoba mi się, ale wiem, że jesteśmy tu tylko na chwilę. To jest też ciekawe. A czy rzeźbiarz musi być taką cierpliwą osobą? Bo ja sobie wyobrażam, że mógłbyś mieć czasem taką potrzebę szybkiego efektu, że jest koncept, jest pomysł, chciałbyś już zobaczyć tę pracę, natomiast no, z tego, co opowiadasz, to jest niemożliwe w twoim wypadku. Ciężko. To jest moja ścieżka, bo rzeczywiście mam też na przykład koleżanki, kolegów, rzeźbiarki, rzeźbiarzy, którzy działają w inny sposób, na przykład ekspresyjnie, czyli zaczynają pracę i na przykład nie wiedzą, co to będzie, czyli po prostu w procesie dopiero obiekt wychodzi. No ja mam zupełnie odwrotnie, czyli u mnie
ten moment chyba, o którym mówisz, to jest taki fajny, taki twórczego takiego napięcia i natchnienia, jakby to nie brzmiało. To jest wymyślenie, to jest koncept. Czyli ja sobie na przykład wymyślam tą rzeźbę, wymyślam w jakiejś aranżacji, wymyślam nawet często w jakim będzie materiale, kolorze, skali, wszystko. Wiesz, jakby, i to jest ten taki super, niesamowicie twórczy czas. A potem jest tylko ta egzekucja, czyli to, co trwało rzeczywiście było jakimś rodzajem gonitwy myśli, szału czy ekspresji, no to wtedy muszę przekuć, czasem dosłownie, i to rzeczywiście nie przeskoczę tego, to są dni, to w wersji turbo szybkiej i małej rzeźby, ale z reguły to są tygodnie i miesiące, które muszę poświęcić, żeby popracować nad jakimś obiektem, którego jakby pomysł to była jakaś taka iskra, to był tylko moment, no ale potem trzeba to wykonać. Ale w odróżnieniu od chociażby malarstwa, ja rozumiem, że jak odlewasz rzeźbę w brązie, to one powstają w edycjach, tak? Różnie, tak. To jest właśnie, to jest w ogóle dla rzeźbiarzy też jest inne podejście do tematu unikalności, oryginalności. Oryginalne jest wszystko, no bo to ja robię bardzo małe serie, więc to tak jest. Gdybym tylko, nie wiem, na przykład wymyślił sobie sprzedać swoje formy do Chin i robić je po kilkaset egzemplarzy, co się zdarza w tym świecie, no to wtedy możemy dyskutować na temat oryginalności, ale w moim wydaniu ja robię bardzo małe serie, na przykład po 4 egzemplarze pracy, ale też robię właśnie wspomniane unikaty, czyli w związku z tym, że odlewnie ma mój tata i jakby uczestniczę w każdym procesie, sam spawam, sam cyzeluję, patynuję, to mogę sobie pozwolić na kolejny kreatywny moment, bo mamy tak, kreatywny moment w postaci pomysłu, potem trzeba to wyrzeźbić i to jest też przyjemny moment taki plastyczny, bo tam jeszcze można sobie coś Nie fajnego szkicujesz wymyślić. tych pomysłów. Tak, bardzo ogólnie. Czasem bardziej sobie robię na przykład zdjęcie czegoś, co mi się podoba i potem to rozwijam. No i potem jest właśnie znowu się zaczyna techniczna część związana z odlewaniem, czyli forma silikonowa, woski, lanie, ale znowu się pojawia moment gdzieś, gdzie to jest delikatne, bo na przykład można tę rzeźbę tuż przed odlewaniem znowu zniszczyć, połamać, podkleić, odkleić, nie wiem, przeciąć pół, skleić z inną rzeźbą, czyli nagle powstaje z czegoś, co ma swoją formę, powstaje rzeźba, która jest niepowtarzalna na nowo. I dużo mam takich prac, czyli w procesie całym tym odlewania też są takie momenty, gdzie można znowu zaszaleć i zrobić coś zupełnie nowego, bazując nawet na skorupach, które wcześniej robiliśmy. Czyli może być zarówno praca w serii, jak pytasz, jak i unikatowa. A jak na chwilę jeszcze wrócimy do tematyki Twoich prac, bo to, co mnie najbardziej w nich ujmuje, to jest taki kontrast, bardzo jasny kontrast, który się wyłania, jak zaczynasz się im bliżej przyglądać, no bo na pierwszy rzut oka to, co przede wszystkim widzimy, to piękno tych form, które tworzysz. Natomiast wydaje mi się, że każda z tych prac jest podszyta takiego rodzaju niepokojem, a z tym związany jest oczywiście dyskomfort odbiorcy, który jak zaczyna się zastanawiać nad tematyką tych prac, no to staje się to dosyć szybko jasne. Czy właśnie budowanie tego napięcia jest dla Ciebie ważne i skąd w ogóle ta potrzeba? Tak, to jest właśnie, w ogóle wydaje mi się, że nie, tak też z rozmów czy z profesorami, czy właśnie z koleżankami, kolegami w tym naszym świecie, wydaje mi się, że w ogóle takie kreatywne działanie to jest forma ekspresji konfliktu wewnętrznego, czyli właśnie jakichś kontrastów, bo mam poczucie piękna, a mam wrażenie, że to tracę. I chciałbym na przykład pokazać w rzeźbie coś ładnego, tak jak mówisz, ale gdzieś wprowadzony jest dysonans, który wprowadza niepokój. Albo odwrotnie, chcę wyrzeźbić coś strasznego, robię, nie wiem, ze strachu krzyczącą postać, ręce, ale to jest tak plastycznie zrobione, że jak popatrzysz, myślisz, kurczę, no straszne, ale piękne, więc to są chyba rzeczywiście w każdej pracy, którą mam, spotykają się jakieś sprzeczne wartości. I czasem działam tym bardziej świadomie, że na przykład rzeźbię coś, nazwijmy to ładnie i mówię, kurde,
za ładnie, jakby nie czuję, tu za mało się dzieje. I wtedy na przykład to są drobne ruchy, czyli na przykład pozbędę postaci nosa, albo nie będzie miała oczu, albo będzie miała same oczy. I nagle niby ładna postać, ale wszystko się kumuluje na dwóch czarnych dziurach, gdzie powinny być oczy. Więc można tym też sobie świadomie wykorzystywać takie ruchy, czyli właśnie wykorzystać to napięcie i też działać z odbiorcą, bo mi zależy na tym, żeby tego odbiorcę poprowadzić i też wywołać u niego emocje. Ale to się dzieje z reguły samoistnie, czyli wszystkie sprzeczne emocje i uczucia, które ja mam w sobie, automatycznie wypływają i są widoczne w obiekcie. Czy ta uniwersalność tematów, o których mówimy, no bo powiedzieliśmy o cielesności, o przemijaniu, ale także o tych trudnych tematach, jak choćby przemoc, traumy. Czy można by postawić taką tezę, że uważasz, że no właśnie ta traumy i przemoc są takim elementem egzystencji każdego z nas, no i próbujesz je wyciągnąć trochę na światło dzienne? Bardzo. Najpierw to poruszę ten temat uniwersalności. Bardzo się staram, miałem też kiedyś wystawę pod tytułem Archetypy, żeby w tych pracach albo w całych wystawach czy całych kolekcjach prac był ten uniwersalny jakiś język, ponieważ takie wartości właśnie, znaczy uczucia po prostu, strach, miłość, właśnie poczucie przemijania, pożądanie, cokolwiek, tkliwość, one były czytelne 1000 lat temu, są dzisiaj i najprawdopodobniej będą za 1000 lat. Czyli to są jakieś takie wartości, które gdzieś trafiają do naszego rdzenia. I teraz a propos rdzenia, miałem kilka lat temu wystawę z Rogerem Bolenem. To jest z Nowego Jorku artysta, ale mieszkał już wiele lat w RPA. Dojrzały pan. On reprezentował Biennale w Wenecji kilka lat temu. Jest fotografem. Magnum Photos go określiła jako jeden z 10 najbardziej wpływowych fotografów i ma strasznie mroczne prace, a jednocześnie piękne. Strasznie mroczne są, ale naprawdę estetycznie wypracowane, no, dobre rzeczy. Zawsze mnie poruszały. I myśmy mieli razem wystawę pod tytułem Dekor, właśnie, czyli rdzeń, gdzie szukaliśmy takiego prawdziwego rdzenia człowieczeństwa, zupełnie okrojonego od zachowań, kultury, czyli tych wszystkich momentów, gdzie staramy się tonować swoje prawdziwe instynkty. No i wnioski mieliśmy takie właśnie pesymistyczne, że ta przemoc i agresja to jest głęboko wpisane w nasze DNA i towarzyszy nam od zawsze. Więc nawet jak jest coś pięknego i wydaje się niewinnego i cudownego, zawsze musi mieć swoją gdzieś mroczny pierwiastek. I bardzo dobrze, bo najbardziej się na przykład ja boję ludzi, którzy są tylko tacy wspaniali i idealni. To jest coś, wtedy mi śmierdzi, coś mi nie pasuje. Na koniec chciałabym Ciebie zapytać o pole sztuki. Na pewno w kontekście rzeźby to, co mnie szczególnie ciekawi, to jak próbujesz znaleźć równowagę między taką twórczością własną, a zamówieniami i pracą na zamówienie. A to jest ciekawe właśnie, bo ja tego w ogóle nie rozgraniczam. Może inaczej, ja to nie rozgraniczam na dwa światy, ale robię z tego proces, który ma swoje konkretne, ważne etapy. I tak, pierwsze to jest właśnie ten koncept, idea, gdzie po prostu myślę, że coś mnie męczy. Na przykład męczy mnie temat traumy, albo męczy mnie temat pożądania, inny na przykład. I myślę, dobra, to jak ja sobie z tym moim wewnętrznym demonem się uporam? No to tutaj sobie rzeźbię na przykład to dziecko, tutaj sobie rzeźbię ładną postać i gdzieś już czuję się spełniony. I teraz jest bardzo, bardzo ważna rzecz. To mam taką zasadę, też czasem mówię studentom i to jest chyba kluczowe dla odpowiedzi na Twoje pytanie. Jeśli chcesz, żeby coś się sprzedało i spodobało, to najprawdopodobniej się nie sprzeda i nie spodoba. W sensie ten moment konceptualny i pracy w pracowni powinien być naprawdę momentem wejścia głęboko w siebie. W sensie, jak chcesz coś zrobić, to po prostu to robisz. Nie myśląc o tym, co z tym zrobisz. No ja tak zresztą mam. Dobra, siedzę, męczę, wyrzeźbiłem, nie wiem, fotel, z którego wyrastają dłonie. Mega. Jestem zadowolony. Dzień się udał i ta rzeźba mi się podoba. I tu dopiero się zaczyna ten moment,
o który pytasz ty, nie wcześniej, że okej, stoję i patrzę, to mój obiekt i jest to fotel z dłoni i myślę sobie, Boże, co z tym zrobić w ogóle teraz? I wtedy się zaczyna już konstruktywne myślenie właśnie o ekspozycji, o odbiorcy, o kolekcjonerach, bo w sobie patrzę i mówię, nie no, ta praca to jest dosyć hardcore. Wydaje mi się, że ona bardziej się pasuje na przykład na wystawę w muzeum, to jest projekt bardziej w instytucja contemporary, bo to pasuje do innych moich obiektów, które mają przedmiot, to tu jest wanna, tu jest fotel, tam jest łóżko, no to wydaje mi się, że o super, to tu widzę punkt wspólny i mamy temat nośniki pamięci, czyli przedmioty, które coś noszą. I dokładnie to się dzieje we wrześniu w BWA w Wałbrzychu. Jest instytucja, gdzie pokazuje obiekty, które wszystkie są związane z obiektami. Znaczy obiekty z przedmiotami codziennego użytku. I wystawa się nazywa Nośniki pamięci. Klawo. Ale i co jest ciekawe, często największe, nazwijmy to te straszydła, które ja zrobię, w niespotykany sposób do mnie wracają, że gdzieś tam ktoś, okazuje się, jest, kto widział to na Instagramie albo na wystawie i trafiło to w jakiś tak czuły punkt tej osoby i mało nakute mu środki, bo jest kolekcjonerem, mówi, panie Tomaszu, nie wiem, o co chodzi z tym fotelem, ale chcę to mieć. Mówię, super, bardzo fajnie. I tu się spotykamy, ale nie wcześniej. W sensie nie myślę o tym panu czy pani wcześniej, tylko najpierw mam obiekt, z którym zaczynam pracować. I to samo jest, i to jest też naturalna rzecz, jeżeli mam te rzeczy, nazwijmy to bardziej ładne, czyli ja mam na przykład swoją potrzebę wyrzeźbienia mojej żony i tutaj mam te wartości właśnie związane i też z tym przemijaniem, czyli jest tam właśnie ta piękno gdzieś tam podbudowane tą nostalgią. To okazuje się, że to jest bardzo uniwersalny temat, czyli jeśli ja zrobię tą rzeźbę i ona rzeczywiście jest i estetyczna, i wypracowana, i ma w sobie to takie piękno klasyczne, a jednocześnie te moje emocje, bo staram się być emocjonalny, jestem bardzo emocjonalny, jak to rzeźbię, to też właśnie wtedy znajdują się ludzie, którzy mówią, to coś takiego byśmy chcieli. Więc najpierw proces twórczy i wykonanie obiektu, a potem rzeczywiście możemy pomyśleć o tym, co z nim zrobić. Czy pokazać go w instytucji, czy na przykład zrobić katalog i wysłać do kolekcjonerów i to się zaczyna już po prostu normalne budowanie marki osobistej, bo jakby jestem artystą, chcę pracować z moimi rzeźbami, chcę je zarówno pokazywać szerszej publiczności, a jednocześnie je sprzedawać. Ale to jest ten ostatni rozdział, dopiero po tym, jak obiekty powstaną. I nie zamieniłbym tej kolejności, bo kwestia intencji jest ważna. Jeżeli zawczasu ja myślę, dobra, chcę stworzyć katalog takich prac, żeby wszyscy to kupili, najprawdopodobniej coś pójdzie nie tak, bo to nie ma już wtedy ani tam nie ma tej emocji, ani nie ma tej potrzeby. A jeżeli też mówimy na przykład o zamówieniu, to też jest ważne, bo to w świecie rzeźbiarskim jest bardzo popularne, ale trzeba zdefiniować w ogóle, co to jest zamówienie, bo to nie jest tak, że na przykład ktoś przychodzi albo dzwoni i mówi, dzień dobry panie Tomaszu, chcielibyśmy 5-metrowego smurfa. Oczywiście się robi. Nie, to się nie dzieje. Nie, po prostu nie. 5-metrowy smurf nie powstanie. Ale jak to wygląda? Ktoś dzwoni i mówi, widziałem pana pracę gdzieś tam, bardzo mi się spodobało. Ja mówię, bardzo mi miło. Akurat się składa, że kończę nowy dom. Ja mówię, mega, może mi pan pokazać zdjęcia? I nagle dostaję zdjęcie, a mamy też jednych z najlepszych architektów na świecie, turbo dobra architektura, a jak wiemy, ja bardzo lubię pracować w kontekście przestrzeni, więc nagle pojawia się beton, szkło, jakaś woda i ktoś mówi, tutaj mam miejsce i nie wiem, co dać. Ja mówię, proszę dać mi moment, albo zaproponuję coś z prac, które mam, albo którąś z moich prac na przykład troszeczkę skustomizuję pod to, bo nie wszystko na przykład kompozycyjnie może pasować. Może coś musi być większe, mniejsze, może postument, może materiał by się zmienił. Czyli jeżeli mówimy o zamówieniu, to są jakby moje projekty, ale które mogę troszeczkę skroić tak naprawdę na zasadzie kompozycji. Nie wiem, żeby to lepiej pasowało, a mi zależy na tym, właśnie jak już mówiłem, żeby praca nie była wycięta w białym tle, tylko działała z przestrzenią. A że przestrzenie mamy fajne, bo fajnie się teraz projektuje i buduje, to jest często czysta przyjemność, naprawdę. I ostatnie pytanie dotyczące rzeźby jako medium. Czy myślisz, że rzeźba zmienia obecnie swoją pozycję w polu sztuki? Tak dużo mówimy
o malarstwie, a jak rzeźba tutaj się pozycjonuje? Wiesz co, ja jestem chyba stronniczy, bo jak sobie popatrzysz na XX wiek, no to ja się wychowałem w pokoleniu Szapocznikow, Abakanowicz, no tak, dokładnie. I to były, w sumie te dwa nazwiska były najmocniejsze i to były rzeźbiarki, jak najbardziej. Co my tam mamy? Potem jak popatrzysz sobie nawet na świat, na sztukę mediów, no to wspomniany Altamer Kozyra-Żmijewski. Wszyscy skończyli Wydział Rzeźby u profesora Kowalskiego, przez ścianę ode mnie, prawda? Jak popatrzymy sobie na światową sztukę, to malarstwo jak najbardziej, ale na przykład w tym moim świecie, nie wiem, Kaws robi super obiekty przestrzenne. Igor Mitoraj przez tyle lat nielubiany w Polsce, ale zrobił niesamowitą karierę, jest rzeźbiarzem. W sensie ja uważam, że rzeźba ma się całkiem nieźle rzeczywiście. I Jeff Koons robi głównie obiekty przestrzenne. Ai Weiwei robi głównie obiekty przestrzenne. Olafur Eliasson robi głównie obiekty przestrzenne. Więc jak sobie w ten sposób popatrzysz, czyli nie działamy w 2D, w 2D, wszyscy wspomniani wyszli w przestrzeń i to mocno. Salcedo, tak, jeżeli też pomyślisz, że nie mówimy o rzeźbie jako główka stojąca na postumencie, tylko obiekt reagujący z przestrzenią, albo cała przestrzeń jest obiektem, bo ja tak traktuję rzeźbę, to jest po prostu coś trójwymiarowego, no to nie jest tak źle z tą rzeźbą, tak bym powiedział. No dobrze, niech żyje rzeźba. Dziękuję Tomku za rozmowę. Dziękuję bardzo.